A wiertarki będą nie byle jakie, bo dosyć ciekawe, zabytkowe, stare polskie modele z cieszyńskiej fabryki narzędzi. To są wiertarki typu PRCA6. Też maksymalna średnica 6 mm, 900 obrotów na minutę, moc pobierana 180 W. Jest tutaj też taka naklejeczka Poland Derby, czy Derby. Tutaj mam na przykład taką ręczną wiertarkę właśnie z fabryki przyrządów i uchwytów w Białymstoku. Wiertarka fajnie bardzo przypomina te polskie modele i one też ewidentnie są właśnie wzorowane na tych starych niemieckich modelach, chyba AS Z45A. Wydaje mi się, że z 1967 roku. Ona nawet jest sprawna. Kiedyś już robiliśmy próbę, schemat właśnie naszej wiertarki z rozrysowanymi poszczególnymi elementami w stali i żeliwie do 6 mm. Można sobie ładnie porównać ich budowę. Całkiem fajna wiertarka i dosyć zadbana. O, całkiem fajna, malutka szczotka, ale może jeszcze spokojnie działać. Zaraz zmierzymy jej wymiary. O, tutaj mamy cały ten nasz wyłącznik. Próbuję wyjąć cały wirnik z wiertarki. 5 mm, 5 na 6,5. Tak, 22 mm zewnętrzna średnica. Ja tutaj jeszcze takim bardzo drobnym papierem ściernym przetrę trochę komutator i wkładamy teraz do środka. Przyznaję, że troszeczkę się z tym musiałem namęczyć. Tutaj komutator ładnie widać, szczotki chyba do niego ładnie dotykają. Cześć! Niedawno w odpowiedzi na jeden z komentarzy obiecałem, że wrócimy trochę do starych, zabytkowych wiertarek, bo już dosyć dawno o nich na kanale nie było mowy, a jednak mam tutaj w warsztacie dosyć sporo różnych fajnych modeli do przejrzenia. Takie, które wymagają naprawy, takie, które wymagają przynajmniej wyczyszczenia, także cieszę się, że jest wreszcie okazja też zająć się trochę wiertarkami. To nie znaczy, że w tym tygodniu nie będzie filmu o starych grzejnikach, bo tak jak już wspominałem, w czasie trwania olsztyńskiej wystawy w Olsztyńskim Muzeum Nowoczesności chciałbym co tydzień zaprezentować jakiś eksponat starego sprzętu elektrogrzejnego właśnie prezentowany w ramach wystawy, ale to nie znaczy też, że nie mogę zająć się dla odmiany innymi urządzeniami i dlatego dzisiaj to krótkie uzupełnienie, ten krótki odcinek poświęcony właśnie wiertarkom. A wiertarki będą nie byle jakie, bo dosyć ciekawe, zabytkowe, stare polskie modele z cieszyńskiej fabryki narzędzi. To są wiertarki typu PRCA6. Ta pochodząca z roku 1965, ta z 1968. Zresztą zaraz obejrzymy sobie tabliczki znamionowe obydwu tych wiertarek. Praktycznie taki sam model, ale zobaczcie, jednak troszeczkę się już różniący. Zwracam uwagę tutaj na tę, nie wiem, dolną część czy pokrywkę rączki, która ma troszeczkę inny kształt. Wydaje mi się, nie jestem pewien, bo tego typu wiertarek jeszcze nigdy tutaj nie rozkręcałem, ale wydaje mi się, że ta wiertarka jest już wyposażona w kondensator przeciwzakłóceniowy i zmieszczono go po prostu w takiej troszeczkę wysuniętej bakelitowej nakładce na tę rączkę, natomiast ta wiertarka takiego kondensatora przeciwzakłóceniowego nie ma i tutaj ta pokrywka rączki jest po prostu płaska, mniejsza. Dzisiaj chciałbym zająć się tą wiertarką, ona jest w troszeczkę lepszym stanie, tą wiertarką też się zajmiemy, ale zobaczcie, ona niestety ma tutaj dosyć duże uszkodzenie, może spróbuję zrobić na to zbliżenie najpierw. O, teraz to chyba będzie lepiej widać. Po prostu, no, prawdopodobnie musiała kiedyś upaść i odkruszyła się tutaj, odpadła ta bakelitowa część tej pokrywy rączki. Niestety ukruszyło się też mocowanie tego wyłącznika, tego spustu w rączce wiertarki. Ktoś to nawet dosyć skutecznie zalał jakąś masą. Nie wiem, czy to jest plastik, czy to jest jakiś inny materiał. Ja się troszeczkę boję, że jak zacznę tę wiertarkę rozmontowywać, to będę musiał tutaj to zniszczyć i po prostu cała ta rączka i całe to mocowanie tego wyłącznika
tego spustu mi się uszkodzi, także wolałbym poczekać, aż znajdę kiedyś może taki model z jakąś, nie wiem, no bardzo zniszczoną obudową, ale w której ten bakelitowy element będzie akurat ładnie zachowany i wtedy będziemy mogli to zamienić. Tutaj też jest nieoryginalny przewód, wydaje mi się, że tylko dwużyłowy. Zamontujemy tutaj też przy okazji w innym odcinku gumową odgiętkę tego przewodu, wymienimy przewód na trzyżyłowy. Sprawdzimy, nawiasem mówiąc, króciutko, czy ta wiertarka z 65 roku działa. Tutaj też dekielek czy nakrętka od szczotki oryginalna no musiała zginąć i ktoś dorobił z jakiegoś kawałka plastiku taką nakrętkę. Na razie też to zostawiam, dopóki nie znajdę takiej nakręteczki jak w tej drugiej wiertarce, ale tak czy inaczej dla porównania rzućmy sobie może szybko okiem na tabliczkę znamionową tej starszej wiertarki. Wyświetlę Wam tę tabliczkę tutaj z boku. Na górze napis Cieszyńska Fabryka Narzędzi Made in Poland. Z boku symbol PRCA 6 i nie jestem pewien, czy tutaj jeszcze nie był jakieś dodatkowe oznaczenie tego modelu, ale ono jest zatarte. Może nie. PRCA 6, numer chyba 11153, jeżeli się nie mylę. Prąd przemienny 220 V, 50 Hz częstotliwość sieci, moc pobierana 100 chyba 80 W, 900 obrotów na minutę, jeżeli dobrze widzę, maksymalna średnica wiertła czy wiercenia 6 mm i rok produkcji wydaje mi się, że 65 jest tutaj na tej tabliczce. Także to jest jedna z wiertarek, której obejrzenie czeka nas w jednym z następnych odcinków, a tutaj mam, tak jak powiedziałem, troszeczkę nowszy model tej wiertarki. Spójrzmy też tutaj od razu na tabliczkę znamionową, która nawet jest dosyć dobrze zachowana. Tutaj jest logotyp Cieszyńskiej Fabryki Narzędzi. Nawiasem mówiąc, muszę sprawdzić w wiadomościach Urzędu Patentowego, które są dostępne w internecie, w którym roku ten logotyp został zarejestrowany. Cieszyńska Fabryka Narzędzi, tutaj z boku to jest prawie niewidoczne, ale też napis Made in Poland. Typ PRCA 6 i tutaj jest jeszcze odbite S. Prawdopodobnie odmiana tego typu, czy tego modelu wiertarki. Numer 5589 łamane na 68, czyli pewnie wiertarka z 68 roku. No jest tutaj jeszcze podane napięcie, częstotliwość 0,8 A, prąd też maksymalna średnica 6 mm, 900 obrotów na minutę, moc pobierana 180 W. No właśnie, jest tutaj też oznaczenie poziom N, czyli poziom normalny poziom zakłóceń generowanych przez silnik w tej wiertarce, czyli wiertarka już wyposażona w kondensator przeciwzakłóceniowy, czy filtr przeciwzakłóceniowy. Zaraz to sobie obejrzymy. Jest jeszcze też odbity tutaj stempel kontroli technicznej. Jest tutaj też taka naklejeczka Poland Derby, czy Derby na korpusie tej wiertarki. Przyznaję, że tutaj troszeczkę liczę na Waszą pomoc, nie jestem w 100% pewien. Ja spotykałem te oznaczenia na różnych produktach, nawet sobie tutaj napisałem na takich ręcznych wiertarkach ze Szczecińskiej Fabryki Narzędzi, na ręcznych wiertarkach z Fabryki Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku. Przepraszam, może ja ją pokażę. O, teraz będzie to lepiej widać. Tutaj mam na przykład taką ręczną wiertarkę właśnie z Fabryki Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku. I widziałem kilka razy te wiertarki w opakowaniach, na przykład z napisami w języku niemieckim albo w języku angielskim. I tam często znajdowało się właśnie to logo Derby. Zresztą można je znaleźć na wielu starych, nie wiem, wiertłach, na przykład z PRL-u. Nie jestem pewien, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że to była taka wspólna marka, pod którą sprzedawano różnego rodzaju narzędzia przeznaczone na eksport, bo spotkałem je głównie właśnie w urządzeniach sprzedawanych gdzieś do Niemiec czy na zachód. Bardzo podobne w sumie jest logo Fabryki Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku, stare logo tej fabryki, tylko że zamiast konia tam jest bizon, ale też jest takie koło zębate, jest napis Poland i kolorystyka też jest bardzo podobna. Może spróbuję tutaj też to logo, dawne logo Fabryki Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku wyświetlić, które czasem spotyka się też na przykład na wiertarkach ręcznych, które były tam produkowane. Także tego nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że właśnie urządzenia przeznaczone na eksport były oznaczane tymi symbolami Derby. Zresztą gdzieś tam na eBayu, jak się wpisze po angielsku czy po niemiecku wiertarka Derby, to często można spotkać właśnie polskie urządzenia
które były widocznie dostępne na zachodzie. Pamiętam, że mówiliśmy już tutaj na kanale, w wielu krajach byłego bloku wschodniego istniały jakieś takie centrale obrotu zagranicznego, które pod swoimi logotypami zajmowały się rozprowadzaniem właśnie sprzętów, czy to radzieckich, czy to czechosłowackich, czy to, nie wiem, bułgarskich, czy to właśnie polskich za granicą. Być może tutaj właśnie, jeżeli chodzi o narzędzia, sprzedawano je pod marką Derby. Wiem, że istniał też taki kombinat przemysłu narzędziowego WIS, który skupiał producentów m.in. wiertarek, m.in. różnych narzędzi, ale on miał też swoje logo, to na pewno nie było to Derby. Także to jest jeszcze do ostatecznego wyjaśnienia. Tutaj proszę Was też ewentualnie o pomoc. Na razie odkładam tę karteczkę. Aha, jeszcze przyniosłem sobie taką malutką ściągawkę, bo chciałem bardzo krótko tylko powiedzieć na początku o historii cieszyńskiej fabryki narzędzi, skoro już oglądamy tutaj te przynajmniej dwie stare wiertarki, ale myślę, że historii tych wiertarek z Cieszyna i tak trzeba będzie poświęcić jeszcze inny odcinek, w którym obejrzymy też trochę innych, nowszych modeli. No w każdym razie fabryka pod nazwą Cieszyńska Fabryka Narzędzi po upaństwowieniu została zarejestrowana w 1948 roku, ale wcale to nie był taki jej całkowity początek, bo powstała tak naprawdę z upaństwowionej, przedwojennej jeszcze i działającej podczas wojny, produkującej zresztą pociski, czy granaty, czy jakąś amunicję, fabryki maszyn, odlewni żeliwa i metali, której korzenie też jeszcze są dużo wcześniejsze, bo sięgają co najmniej dwóch połączonych ze sobą gdzieś w latach 30. lokalnych przedsiębiorstw, które z kolei powstały jeszcze w latach 20., czy w każdym razie krótko po I wojnie światowej. O tym można poczytać na portalach zajmujących się historią producentów polskich elektronarzędzi. No i gdzieś od końca czy od połowy lat 50. w cieszyńskiej fabryce narzędzi produkowano także narzędzia elektryczne, elektronarzędzia, między innymi wiertarki, i z tego co wiem, zarówno te wiertarki, jak i wiertarki PRCA-10 były oparte o konstrukcje niemieckich czy zachodnio-niemieckich urządzeń marki Fine. Widziałem też takie praktycznie identyczne wiertarki Fine o oznaczeniu chyba ASZ45A, które właściwie z zewnątrz wyglądają prawie dokładnie jak te nasze polskie modele PRCA6. No ja takiej wiertarki Fine jeszcze nie mam, ale mam nadzieję, że kiedyś uda mi się ją zdobyć. Może jak będę na wiosnę czy latem w Austrii, to postaram się poszukać. Myślę, że prawdopodobieństwo znalezienia tam takiej starej wiertarki Fine jest większe i wtedy ją sobie tutaj dokładniej porównamy. W każdym razie wiertarka konstrukcyjnie bardzo przypomina wiertarka Fine bardzo przypomina te polskie modele i one też ewidentnie są właśnie wzorowane na tych starych niemieckich modelach, chyba ASZ45A. No a w latach 70. to już jest późniejsza historia, w każdym razie z cieszyńskiej fabryki narzędzi między innymi powstały zakłady elektromaszynowe Celma i o tym będziemy też kiedyś mówić, ale dzisiaj zajmujemy się jeszcze urządzeniami z połowy i z końca lat 60. Zanim zajmiemy się demontażem tej wiertarki, przyniosłem tutaj jeszcze dwie rzeczy. To jest inna wiertarka z taką zamkniętą rękojeścią, również z cieszyńskiej fabryki narzędzi. Niestety tabliczka jest tutaj bardzo zatarta. To jest chyba PRCA 13. Wydaje mi się, że z 67 roku. Ona nawet jest sprawna. Kiedyś już robiliśmy próbę, podłączając tutaj jakiś zastępczy czy tymczasowy przewód. Ma uszkodzony wyłącznik, ale da się ją uruchomić. Na pewno się nią jeszcze zajmiemy, a ja mam nadzieję, że znajdę też taką wiertarkę PRCA 10 czy PRCA 13 w porównywalnym stanie. Natomiast dosyć fajną rzeczą jest ta książeczka, którą kiedyś już tutaj na kanale pokazywałem. Stara książeczka Andrzeja Uzarowicza, Przenośne przyrządy elektryczne do mechanizacji pracy ręcznej, wydana przez Państwowe Wydawnictwa Techniczne w 1958 roku. I to jest bardzo dużo opisów różnych dostępnych w owym czasie narzędzi elektrycznych bardzo różnego typu. Natomiast to, co nas interesuje, to to, że znajdują się tutaj też opisy wiertarek i to zaraz na początku rozdziału o przyrządach elektrycznych do mechanizacji wiercenia. Opisy wiertarek i jest tutaj, postaram się to Wam z boku wyświetlić. Jest tutaj porównanie kształty przenośnych wiertarek elektrycznych, a pistoletowe z rękojeścią wygiętą otwartą PRCA 6, to jest właśnie na górze
pierwsza po lewej stronie to jest nasza wiertarka, którą oglądamy dzisiaj. Obok niej B to jest pistoletowe z rękojeścią wygiętą, zamkniętą PRCA 10, PRCA 13 do wiercenia otworów maksimum do 13 mm, ta nasza do 6 mm, potem poniżej jest C, wiertarka piersiowa, PRCA 16P, PRCA 20P do wiercenia otworów maksimum do 20 mm i rozporowe PRCA 20R, PRCA 25R do wiercenia otworów powyżej 25 mm. Bardzo chciałbym też zdobyć na przykład taką wiertarkę jak ta oznaczona tutaj C, czyli piersiową PRCA 16P lub PRCA 20P do wiercenia otworów maksimum do 20 mm. One po prostu są ładne i mają fajny kształt. Tutaj dalej jest porównanie właściwości wiertarek. Nie będę teraz tego wszystkiego czytał. Tutaj są uchwyty wiertarskie, średnica wierconego otworu w stali, żeliwie, w lekkich stopach, drewnie i tak dalej, całkowita długość i tak dalej, wymiary tych wszystkich wiertarek. Ja po prostu ten rozdział, czy przynajmniej jego część zeskanuję i umieszczę jako plik PDF w opisie tego nagrania. I to, co jest fajne na jeszcze jednej stronie, to jest taki dosyć szczegółowy schemat właśnie naszej wiertarki z rozrysowanymi poszczególnymi elementami i następnie jest tutaj cały opis wiertarek pistoletowych właśnie na przykładzie wiertarki naszego typu. No potem już są opisane te wszystkie kolejne wymienione tutaj wiertarki, są różne statywy i tak dalej. To już nas w tej chwili nie interesuje, może jak inne tego typu urządzenia zdobędziemy. W każdym razie bardzo fajna książka, z której się cieszę. Można ją co jakiś czas gdzieś na portalach aukcyjnych wcale niedrogo dostać. Nie wiem, kilkanaście złotych chyba za nią zapłaciłem, a jest naprawdę, naprawdę fajna, ciekawa i przydatna. Tutaj myślę jeszcze na tym ujęciu obydwie te wiertarki są dosyć fajnie widoczne i można sobie ładnie porównać ich budowę. Też zauważcie tutaj poza tą dolną częścią rączki też te wyłączniki mają troszeczkę inny kształt. Tak jak powiedziałem, bardzo chętnie porównam je kiedyś z tymi ich pierwowzorami, czyli z niemiecką wiertarką marki Fein. Tutaj zostawiłem już na stole tylko wiertarkę, którą będziemy zajmować się dzisiaj. Chciałbym Wam tylko bardzo króciutko na początek pokazać, jak ona w tej chwili działa. Tutaj, nawiasem mówiąc, nie wiem, czy to widać na nagraniu, ale nawet nie ma tam jakiegoś bardzo dużego iskrzenia na szczotkach. Całkiem fajna wiertarka i dosyć zadbana. Ja kupiłem ją w Warszawie na targu Staroci od takiego starszego pana. Myślę, że było to kiedyś jego narzędzie pracy, o które no, dosyć dbał, aczkolwiek widać, że trzeba tę wiertarkę będzie po prostu wyczyścić. Także odłączam ją w tej chwili od zasilania i zabieramy się za demontaż tej wiertarki. Bardzo jestem ciekawy, w jakim stanie jest w środku. Zacznę może od najprostszej rzeczy, czyli od wyjęcia tutaj szczotki. Przyznaję, że nie pamiętam, czy w króciutkim filmiku, który robiłem po przyniesieniu tej wiertarki z targu, czy te szczotki sprawdzaliśmy. O, całkiem fajna, malutka szczotka, ale może jeszcze spokojnie działać. Zaraz zmierzymy jej wymiary. Tutaj możemy zajrzeć od razu, obejrzeć komutator. Troszeczkę ta śrubka. O, zdejmuję ten dykielek. Zobaczcie, tutaj mamy komutator w środku. Wiertarka jest oczywiście odłączona. Można było ładnie wyczyścić też środek wiertarki, wyczyścić komutator w przypadku jego zabrudzenia, jeżeli coś się działo bez demontażu całej tej wiertarki. No to odkręćmy może też, myślę, że te dwie śruby, które prawdopodobnie trzymają tutaj całą tę wewnętrzną część rączki. Dobra, jedna śrubka. Druga śrubka. No i co? I spróbuję teraz delikatnie, żeby tutaj nie powyrywać przewodów, spróbuję tą
wysunąć. Ok. Przewody są faktycznie na tyle długie, że można dosyć wygodnie się tutaj dostać. W każdym razie można... O, tutaj mamy cały ten nasz wyłącznik. Natomiast jednej rzeczy tutaj nie ma, której się spodziewałem. Myślałem, że tutaj będzie umieszczony, w tym miejscu, że tu będzie umieszczony kondensator przeciwzakłóceniowy, natomiast jego tutaj nie ma. I teraz zastanawiam się, to jest pytanie do tych z Was, którzy te wiertarki demontowali, mają z tym większe doświadczenie. Zastanawiam się, czy on został tutaj po prostu ominięty, wycięty, czy w ogóle go tutaj nie było. Bo nie bardzo widzę uzasadnienie dla tej rączki, jeżeli tutaj tego kondensatora nie ma. Zaraz przyniosę jakiś stary kondensator, zobaczymy, czy on by się tutaj w ogóle mieścił. No a tutaj możemy dostać się od tej strony do drugiej szczotki. Może też ją od razu wykręcimy. Momencik. O, mam dekielek. I mam szczotkę dokładnie w takim samym stanie jak ta, którą już oglądaliśmy. No, może jest to troszeczkę mniej wygodne niż na przykład tak jak w tych wiertarkach PRCA 10 czy 13, gdzie można było dostać się nie demontując całej tej rączki, ale też zupełnie fajnie to działa. Nawiasem mówiąc, jest to w środku też dosyć czyste. Tutaj ta rączka jest jeszcze papierem preszpanowym ładnie wyłożona. Przyniosę też odkurzacz, przynajmniej ten kurz wyczyścimy. Tutaj wyłącznik. Bardzo fajnie też widać jego działanie. Jedyne co mnie tutaj zaskoczyło, to jednak brak tego kondensatora przeciwzakłóceniowego, którego spodziewałem się znaleźć w tym miejscu. Ja to na razie w ten sposób włożę, żeby nam się tutaj nic nie wyrwało. A skoro już demontujemy tę wiertarkę, to odkręćmy też całą tę przekładnię. O, ta śruba odkręca się naprawdę łatwo. Ta górna śruba jest troszeczkę dłuższa od tej, która tutaj znajduje się na dole. Dobra, trzeba pamiętać. Na górze jest troszeczkę dłuższa. Tutaj pewnie też. Tak, też taka długa śruba. I tu pewnie będzie też troszeczkę krótsza. Tak, tu nawet widać różnicę w grubości tej obudowy. Jest krótsza śrubka i próbuję wyjąć cały wirnik z wiertarki. Razem z łożyskiem wyjąłem ten wirnik. W środku akurat fajnie, bo troszeczkę to z kurzu, z trocin wyczyścimy, ale generalnie jest to naprawdę bardzo ładnie. Aha, czytałem, że na początku w tych wiertarkach silniki dostarczała fabryka Warszawa-Grochów, z którą już tutaj mieliśmy kilka razy do czynienia. Bardzo mnie ciekawi, czy ten silnik faktycznie jeszcze powstał w wytwórni Warszawa-Grochów, czy był już pewnie wtedy w latach 60. produkowany w cieszyńskiej fabryce narzędzi, a jedynie na początku, kiedy uruchomiono produkcję tych wiertarek gdzieś pod koniec lat 50., pewnie wtedy jeszcze była to na tyle nowość dla cieszyńskiej wytwórni, że wtedy silniki elektryczne faktycznie sprowadzano jeszcze z Warszawy. Tutaj w każdym razie na tym wirniku żadnego oznaczenia nie ma. Zastanawiam się, nawiasem mówiąc, patrzę sobie na tę obudowę.
Co tu jeszcze można rozkręcić? Tutaj są dwie śrubki na dole i na górze, które być może służą do mocowania stojana. Wyczyśćmy to może najpierw. O, tutaj musiałbym wyjąć tę blaszkę, tę blokadę i pewnie wtedy, gdybym odkręcił te dwie śrubki, to mógłbym wysunąć cały ten stojan, tylko ostrożnie, żeby tutaj przewodów nie pozrywać. Ale nie będę tego wszystkiego wyjmował. Chciałbym natomiast tę wiertarkę też w środku wyczyścić, bo ona jednak jest już tutaj, zwłaszcza jakimiś takimi trocinami i pyłem takim drzewnym, dość mocno zabrudzona. Na tym wirniku oznaczeń żadnych nie widzę. O, tutaj jeszcze wyjąłem wirnik. Została mi tutaj właściwie cała ta przekładnia. Przypuszczam, że żeby się do niej dostać, musiałbym tutaj odkręcić tę śrubkę i wtedy mógłbym to wszystko rozłożyć. No dobrze, to ja teraz biorę sobie mojego starego Zelmera 100.8, o którym zresztą jest tutaj odcinek na kanale i spróbuję tę wiertarkę troszeczkę wyczyścić. Ok, wiertarka jest w sumie całkiem dobrze odkurzona. Ja jeszcze tutaj troszeczkę w niektórych miejscach szczotką powycierałem, bo no, ta szczotka od odkurzacza nie wszędzie tutaj zdołała dotrzeć. Też te śruby powycierałem, bo one też były całe w trocinach. Myślę, że już wygląda to całkiem nieźle. Patrzyłem na oznaczenia na tych łożyskach, ale szczerze mówiąc ja tutaj niczego nie widzę. Być może one są włożone tymi oznaczeniami do środka. Natomiast przyniosłem suwmiarkę i zaraz spróbuję ustalić, jaki to jest rozmiar łożysk. Momencik, miarka jest wyzerowana. Zewnętrzna średnica łożyska to będzie 22 mm. Tak, 22 mm. Sprawdźmy jeszcze to. Tak, 22 mm zewnętrzna średnica. Grubość łożyska, jeszcze raz wyzeruję, 7 mm. Tak, grubość będzie 7 mm, tutaj nie sprawdzę. A wewnętrzna średnica, tutaj chyba muszę sprawdzić, 8 mm. A skoro już mamy tutaj suwmiarkę, to sprawdźmy może też od razu te szczotki tutaj w szerszym miejscu. 6,5 mm, w węższym miejscu 5 mm, 5 na 6,5. Tutaj 4,90 pokazuje, ale to będzie 5 mm. 5 na 6,5. Te szczotki jeszcze są całkiem ładne. Ja tutaj jeszcze takim bardzo drobnym papierem ściernym przetrę trochę komutator, ale on już jest w sumie całkiem czysty. Ok. Nałożyłem tutaj też troszkę nowego smaru na te łożyska z jednej i z drugiej strony i napchałem tam też trochę smaru do tej przekładni. Zobaczymy, może dzięki temu troszeczkę będzie ta wiertarka lepiej chodziła. Chociaż i tak nie było źle, jak robiliśmy tę próbę. O, tutaj już to weszło. Jeszcze wyczyszczę troszkę ten wirnik, żeby on nie był tłusty i wkładamy teraz do środka. Fajnie. No i chcę to już tutaj śrubką
złapać. Tutaj były te dłuższe śruby na górze, tak. Dobra, nie za mocno najpierw, teraz druga śruba z podkładką. Dobra, zaraz przykręcę te dwie na dole, tylko włożę już tutaj cały ten wyłącznik, ale najpierw musimy włożyć tutaj do środka szczotkę. Czyli tak, odchylam troszeczkę te przewody. Wszystko jedno, którą. Jak ona jest? Tak, jest dopasowana do kształtu komutatora. To ją wkładamy w ten sposób. Troszkę tak mało wygodny jest ten dostęp. Momencik. O, może tak będzie lepiej. Szczotka już tam weszła. Dobra, teraz bierzemy dekielek, który chyba wszystko jedno. I co? I musimy tutaj go zmieścić. Oj, troszkę jednak to nie jest wygodne. No, włożyć tę szczotkę i jeszcze dopchnąć tam sprężynkę i żeby ta blaszka pasowała i jeszcze na to nałożyć ten bakelitowy dekielek i dokręcić. Przyznaję, że troszeczkę się z tym musiałem namęczyć. Ok, czyli nierozwiązana zostaje na razie zagadka, czy tutaj faktycznie znajdował się, czy powinien się znajdować kondensator przeciwzakłóceniowy. Tak mi się wydaje logiczne, że takie było przeznaczenie tutaj tego zagłębienia. Natomiast teraz zamontujmy w takim razie cały ten wyłącznik. Tutaj ten zielony, może przepraszam, jeszcze raz na chwilkę go wyjmę, bo na to nie popatrzyliśmy. Tutaj te czerwone przewody mamy jeden od przewodu zasilającego, prowadzi jeden ten czerwony przewód bezpośrednio już do silnika, a drugi z przewodu zasilającego prowadzi tutaj do wyłącznika i z wyłącznika ten czerwony przewód też prowadzi już potem do silnika, a ten zielony przewód to jest przewód ochronny przykręcony tutaj do śrubki do obudowy tej wiertarki. W sumie to można by go odkręcić, wtedy można by nawet bardziej wysunąć cały ten wyłącznik. Dobra, teraz mam nadzieję, że te przewody tutaj ładnie się zmieszczą. Wszystko to włożyłem. I przykręcamy tutaj jedną śrubkę z jednej strony. Ok. Drugą śrubkę z drugiej strony. No z tym wkładaniem szczotki od tej strony trochę się namęczyłem. Potrzebny byłby tam ktoś, kto ma troszeczkę delikatniejsze palce, bo ja miałem kłopot, żeby tam wszystko to włożyć. Dobra, wyłącznik wydaje się, że działa. To włóżmy teraz szczotkę od tej strony. Mam nadzieję, że tutaj już będzie łatwiej. Czyli tak, wkładam szczotkę, wkładam tę blaszkę. Ona tak troszeczkę jest przekręcona i teraz powinna tutaj ładnie wejść. Tak. No i teraz zakładam. Też troszkę niewygodnie. Dobra, zakładam dekielek i go przykręcam. Fajnie. Nie za mocno, żeby to nie popękało. Co nam jeszcze zostało? Tutaj komutator. Ładnie widać, szczotki chyba do niego ładnie dotykają. No i teraz zakładam tutaj tę osłonkę. To jest fajny pomysł, który bardzo ułatwia dostęp do komutatora i jego czyszczenie. I przykręcam z jednej strony jedną śrubkę. Nie za mocno na razie, z drugiej strony drugą. Raz, dwa. Tutaj mamy przykręcone. Tu mamy przykręcone. No to co, to jeszcze tutaj nam zostały dwie śrubki od spodu.
bardzo fajna konstrukcja. Tak jak już wspominałem, fajnie będzie kiedyś porównać sobie budowę tej wiertarki z jej pierwowzorem, czyli niemiecką wiertarką Fein. Chyba ASZ45A, jeżeli się nie mylę. No dobra. Te śruby mamy też ładnie przykręcone. Jeszcze tutaj ostrożnie, żeby tej naklejki derby nie uszkodzić. Jeszcze troszeczkę wyczyszczę tę zewnętrzną obudowę wiertarki. Wyczyszczę ten przewód przyłączeniowy i zaraz zrobimy próbę, jak to teraz działa. No dobrze, wiertarkę mam już nawet całkiem nieźle z zewnątrz wyczyszczoną. Troszkę czasu mi to zajęło, bo tu były takie jednak dosyć uciążliwe, jakieś takie po jakichś materiałach budowlanych pewnie zabrudzenia. Tutaj zwłaszcza bałem się, żeby tej naklejki derby nie uszkodzić, więc no tutaj wokół tej naklejki starałem się jakoś tak bardzo nie czyścić, ale tak czy inaczej wydaje mi się, że wiertarka jest w miarę fajnie wyczyszczona. Zastanawiam się, do czego służyła właściwie ta jakby podstaweczka. Nie wiem, czy żeby tę wiertarkę tak odstawić, czy było to przewidziane do jakiegoś stojaka. Nie jestem pewien, w tej książce chyba nie jest to do końca opisane, czy można było ją właśnie gdzieś jeszcze w jakąś podstawkę zamontować. Dajcie proszę znać, bo to jest ewidentnie ściągnięte z tych wiertarek Fein, ale nie jestem pewien, czy służyło to, nie wiem, do dociskania tej wiertarki. No nie wiem, dajcie znać, do czego służy ten element konstrukcyjny, dlaczego ta wiertarka od góry nie jest po prostu tak zwyczajnie zaokrąglona. Dobra. Trochę aż mi szkoda teraz iść z tą czyściutką wiertarką i robić próbę, no ale skoro już wiertarkę przejrzeliśmy, to trzeba oczywiście sprawdzić, jak ona działa w praktyce, a najpierw może sprawdzimy ją jeszcze raz tutaj w warsztacie. No i sprawdźmy, wiertarka jest teraz podłączona do zasilania. Działa bardzo fajnie, no to chodźmy może wypróbować ją w praktyce. Tutaj niestety nie mam kluczyka pasującego do tej wiertarki. Mam kluczyk, który niestety jest za szeroki, po prostu nie wchodzi tutaj w te otwory w uchwycie wiertarskim. One nawet, momencik, o może będę w stanie tutaj zmierzyć tę średnicę. No nie wiem, tutaj niecałe 5 mm mi pokazuje. Ja mam taki kluczyk, który używam w większości wiertarek. Tutaj 6 mm, niecałe 6 mm. On tutaj jest po prostu za duży, ale nie ma żadnego problemu. Przepraszam. Ja sobie takim prowizorycznym sposobem, jak muszę tutaj po prostu włożyć wiertło, to po włożeniu wiertła wkładam tutaj jakąś śrubę, blokuję to o blat, biorę taką żabę, dokręcam, nawet nie wiem, czy to przypadkiem nie jest mocniej niż takim kluczykiem, a jak muszę to wiertło wyjąć, to wkładam tę śrubę tutaj z drugiej strony, też blokuję sobie o blat, tą żabą odkręcam, wyjmuję wiertło i załatwione. Jeżeli chodzi o próbę wiercenia, to rzućmy może najpierw jeszcze raz okiem na tę książkę Przenośne przyrządy elektryczne z 1958 roku. Ja zresztą skan całego rozdziału z tej książki poświęconego wiertarkom zamieszczę jako PDF w opisie tego nagrania, czy link do tego pliku PDF. Tutaj jest tabelka z parametrami różnych dostępnych w owym czasie wiertarek, m.in. tej PRCA6, jest też PRCA10, PRCA13, no i te różne większe wiertarki, o których już tutaj mówiliśmy. I tutaj przy PRCA6 jest napisane, że ta podana na tabliczce średnica wiercenia 6 mm dotyczy stali i żeliwa. Zresztą no, takie wiertarki były przede wszystkim bardzo przydatne przy pracach właśnie jakichś obróbkowych, obrabiarskich
przy stali, no bo ostatecznie w drewnie można sobie poradzić też wiertareczkami ręcznymi. Natomiast tutaj też jest podana średnica wiercenia w lekkich stopach i drewnie. 12 mm, trzeba było tylko odpowiednie wiertło, bo tu chyba 12 nie wejdzie, czyli takie z cieńszą końcówką trzeba było tutaj włożyć, ale w każdym razie w drewnie mogliśmy wiercić znacznie większej średnicy otwory. W stali i żeliwie do 6 mm. Ja bym chciał zacząć ten test wiertarki od wywiercenia jakiegoś otworku najpierw w drewnie, może w takim sosnowym klocku. Wziąłem sobie tutaj takie wiertło do drewna, chyba 6 mm. Większego nawet nie będę brał, ale zobaczmy, jak sobie poradzi z drewnem to wiertło i ta wiertarka. Ok, myślę, że to wiercenie w drewnie było całkiem fajne, wiertło mogę odłożyć, no ale takie wiertarki, tak jak powiedziałem, przede wszystkim były ogromną pomocą w pracy podczas wiercenia w stali czy w jakichś stopach metalu. No i chciałem oczywiście też sprawdzić, jak ta wiertarka się w takim przypadku spisuje. Oczywiście wiertarka to jedno, dobre wiertło to drugie. Ja przyznaję, że nie mam jakichś specjalnie dobrych wierteł do wiercenia w metalu, bo robię to dosyć rzadko. Pracuję głównie w drewnie i do tego głównie mi się wiertarki przydają, ale mam tutaj jakieś takie marketowe wiertło do wiercenia nie tylko w drewnie, ale właśnie też w stali, więc zobaczmy sobie, jak takie tanie wiertło sobie poradzi. Aha, tutaj przepraszam, jeżeli chodzi o wiercenie w metalu, no to oczywiście potrzebne jest chłodzenie wiertła. Ja przyznaję, że nie mam teraz żadnego takiego sprayu chłodzącego wiertło podczas wiercenia. Użyję po prostu zwykłej wody. Będę to wiertło co jakiś czas w takim kubeczku czy w słoiku z wodą ochładzał, żeby ono nie uległo zniszczeniu. No dobra, to na koniec jeszcze zobaczmy, to oczywiście nie jest wiertarka udarowa, nie będziemy nią wiercić w betonie ani w jakiejś granitowej skale, ale myślę, że z jakąś starą cegłą też powinna sobie poradzić. Wziąłem tutaj takie wiertło do betonu, chyba 5. Zobaczmy, czy ta wiertarka wywierci przynajmniej jakiś otworek, na którym moglibyśmy w ceglanej ścianie powiesić, no nie wiem, obrazek, czy może nawet jakąś półeczkę. No dobra, tyle tego krótkiego testu. Myślę, że całkiem fajnie ta malutka wiertarka PRCA 6 z 68 roku wypadła. Wywierciliśmy i jakiś prosty otworek
w sosnowym drewnie o średnicy 6 mm i wywierciliśmy nawet otworek w takim stalowym teowniku, też o średnicy 6 mm, wywierciliśmy nawet taki 5 mm otworek w cegle. Także myślę, że do różnych takich uniwersalnych prac domowych taka malutka ręczna wiertarka w owym czasie była całkiem fajna, a nawet dzisiaj można by ją od czasu do czasu stosować. Bardzo Wam dziękuję za ten szybki przegląd tej wiertarki PRCA 6 z 1968 roku. Fajne narzędzie, którego dosyć długo szukałem. Bardzo się ucieszyłem, jak kiedyś na targu staroci tę wiertarkę znalazłem chyba za 20 zł, co w przypadku tych urządzeń jest naprawdę bardzo dobrą ceną. Przy kolejnej okazji obejrzymy sobie ten też troszeczkę starszy model z 65 roku. Postaram się tutaj ten dekielek do szczotki znaleźć. No, postaram się tutaj zrobić coś ewentualnie z tą przykrywką rączki. Tak jak mówiłem, teraz nie chcę tego ruszać, bo boję się, że jak już to ruszę, to nie będę w stanie tego ponownie tak złożyć, żeby tutaj ten wyłącznik działał, ale może znajdę gdzieś albo ten element, albo no może będzie to też zachętą do tego, żeby wreszcie zaopatrzyć się w drukarkę 3D i po prostu taki element spróbować na drukarce wydrukować. Dajcie proszę przy okazji znać, czy faktycznie w Waszych wiertarkach tego typu tutaj znajduje się kondensator przeciwzakłóceniowy, no bo jeżeli go tutaj nie było, to nie bardzo rozumiem, dlaczego ta wiertarka ma tutaj oznaczenie, że spełnia normy związane z zakłóceniami. Myślę, że on po prostu uległ uszkodzeniu i ktoś go tutaj usunął stąd i dlatego go nie znaleźliśmy. Także tyle o tej wiertarce. Na pewno jeszcze w jakimś odcinku niedługo zajmiemy się tą wiertarką PRCA 13, którą tutaj króciutko pokazywałem, i mam też takie wielkie enerdowskie urządzenie, taką ciężką wiertarę Eibenstock, którą też chciałbym przejrzeć. Nie wiem nawet, czy ona jest sprawna. Tutaj na pewno ta odgiętka przewodu jest uszkodzona. Może ten przewód na troszeczkę dłuższy byśmy wymienili. No a przede wszystkim ta wiertarka wymaga wyczyszczenia, nasmarowania, obejrzenia, jak jest zbudowana, ale to będzie, myślę, fajnym tematem jakiegoś kolejnego odcinka. Za dzisiaj jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Będę wdzięczny za wszystkie uwagi, podpowiedzi, wskazówki dotyczące tych malutkich wiertarek z Cieszyńskiej Fabryki Narzędzi, czy ich historii. No a my spotykamy się już niedługo przy przeglądach jakichś kolejnych urządzeń.